Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Następna Motorola, seria Edge 40, czyli z tej serii model Edge 40, był Edge 40 Pro. Czas na troszeczkę tańszą i wolniejszą pewnie opcję. No cóż, jak wygląda pierwsze wrażenia? Wygląd niebieska mi się trafiła, występuje w kilku kolorach, z tego co kojarzę, czarny, zielony, właśnie ten niebieski i czerwony, czyli magenta. No ciekawie, do wyboru do koloru. Kto co lubi, to może sobie tutaj znaleźć. Seria Edge, czyli zakrzywione plecy, zakrzywiony front ekranu. Wygląda schludnie, smukle, ładnie. Aparaty trochę nam odstają. To się nie da ukryć. Nawet powiedziałbym, że nawet dużo. W szczególności aparat główny. Trochę ta błyszcząca część tu powoduje, że mogą być jakieś paluchy. Fajny, matowy tył. Jak zwykle logo Motorola z tyłu, już nie przyciskiem do rozblokowywania, czy nie czytnikiem, ale jakaś klasyka tutaj jest. Na froncie oczywiście co mamy? Mamy ekran, który wygląda całkiem nieźle. 6,55 cala. Ekran POLED, wsparcie HDR10, 8 bitów, jeżeli chodzi o głębię koloru, też jak najbardziej na plus. 2400 na 1080, co daje nam 402 ppi. Jasność, to nam producent mówi, jest 1200 nitów. Jest jasne, ale raczej te 1200 to będzie jakiś pik w HDR-ze. Wątpię, że tak powiem, więcej w normalnej wartości jest. No, sprawdzimy, przetestujemy, jak to zwykle u mnie. Co fajnie, odświeżanie do 144 Hz, dotyk do 360, przestrzeń kolorystyczna jeszcze DCI-P3 też jest jak najbardziej zapełniona. Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi w ogóle o kwestię ustawień? Standardowo można powiedzieć, jak to w Motorola, praktycznie czysty Android, 13 na pokładzie. No właśnie, włączmy od razu ciemny motyw, bo to się ładniej ten telefon od razu pokazuje. Coś mamy tutaj z ciekawostek, ekran blokady. Zobaczymy, co możemy w kolorach porobić. Nasycone i naturalne. No widać, nasycone to taki AMOLEDzik standardowo i jest ustawienie temperatury barwowej chłodny, ciemny, tam możecie kilka stopni sobie porobić, wygaszacz ekranu, częstotliwość ekranu. Myślę, że najlepiej zadać z automatu, ale widzę, że automat jest tylko do 120. 144 Hz można tu sobie ustawić, wiadomo, na pewno odbije się to na baterii, to się nie da ukryć, że jest to tego typu opcja, wygaszacz ekranu. Światła na krawędziach. O, fajny bajer. Jak ktoś dzwoni, to wam się telefon podświetla, czyli te Edge. Podniósł, aby pobudzić. O, to jest fajna rzecz. No, mniejsza o to. Przesuń, aby podzielić. Sorry, kurczę, co ja czytam? Przesuń, aby pobudzić. Dobre. Zrzut ekranu 3 palcami. Jest funkcja Ready for, czyli wiadomo, działa to nam jak po prostu komputer, czyli podłączacie no taki samsungowy DeX, wszyscy wiedzą, o co chodzi, nagrywanie ekranu, czyli to, mówiąc krótko, smartfon może być używany jako komputer, czyli nie potrzebujecie laptopa, tylko sobie go spinacie w odpowiedni sposób przez USB typ C z wyświetlaczem, myszka, klawiatura i działamy. Dobra, tak to wygląda. No, oczywiście tu jest to, co być powinno, tu mamy to, co być powinno. Nie ma zbytnio śmieci od Motorola, praktycznie wcale. Chyba TikTok tylko był zainstalowany. Reszta to moje rzeczy do testów, więc to się jak zwykle chwali. Rzeczą taką ważną to na pewno jest aplikacja Moto, gdzie sobie możecie popatrzeć kwestię gestów. Ten, który ja zawsze pamiętam w Motorola, czyli majtnąć telefonem i się zapali latarka, a resztę innych zawsze sugeruję sobie tu posprawdzać. Można ciekawe rzeczy jeszcze, że tak powiem, tutaj się dowiedzieć odnośnie tego telefonu. Co ze specyfikacją? MediaTek Dimensity 8020, 8 GB RAMów LPDDR4X, 256 GB pamięci UFS 3.1. Wygląda ciekawie. Jak kwestia tego, co mamy tutaj, czyli złącz, który jeszcze mamy, ale niedługo pewnie wszyscy będziemy mieli tylko eSIM-y. Poczekacie trochę i tak pewnie będzie. Tu możemy włożyć SIM-kę, a z drugiej strony nie możemy włożyć nic, więc no, tylko tak to wygląda, czyli pewnie jeżeli jest opcja Dual SIM, to właśnie w takiej zasadzie, czyli eSIM-a, jeszcze raz się tylko upewnię, no nie, no tutaj nic nie ma, a tu praktycznie po prostu pustka.
No więc tak to otóż to w Motorolce wygląda. I jedziemy dalej. Myślę, że tematy związane z tym, co jeszcze jest również w środku, a mianowicie bateria 4400 mAh. Spoko. Jakby była piątka, to bym się nie obraził. Ale mamy ładowarkę 68 W. Jak najbardziej na plus. Jest kabel. Jest też ładowanie indukcyjne, zwane tutaj przez producenta bezprzewodowym, no co jest trochę nie po fizycznemu, ale niech będzie. 15 W, czyli też już spoko. Kładziecie sobie gdzieś i można ładować ten telefon, więc wygląda to już w miarę, szczerze mówiąc, ciekawie. Myślę, że kolejne ważne rzeczy to, co mamy, myślę, że z tyłu, a mianowicie aparaty na pokładzie. Sztuk 2 tak naprawdę. Główny 50 megapikseli, przysłona 1.4, technologia Quad Pixel, fajnie, czyli z 4 robimy 1, jak najbardziej na plus. Jest ultra szerokokątne 13 megapikseli o polu widzenia 120 stopni Macrovision, przysłona 2.2. Jest też oczywiście, wydawałoby się, że coś więcej, a jest lampa, ale i również czujnik natężenia światła. Tak to sobie tutaj Motorola nam to rozwinęła. Co możemy zrobić tak naprawdę? Możemy zrobić szeroko, możemy zrobić standardowo i możemy zrobić makro. To jest jeżeli chodzi o fotki. Oczywiście resztę to już tak sobie... Szkoda, że właśnie nie ma tutaj wyznaczonych tych wartości. No co to tak dziwnie działa? Ja coś nie ogarniam. Tu trzeba trzymać, dobra. Tych zoomów, że nie ma określonych punktów wartości, tylko trzeba po prostu zawsze celować. No cóż, tak to sobie zrobili. Jest zwolnione tempo, jest filmy, właśnie jak jest w filmach, przeskakiwanie między aparatami. Tu jeżeli zaczniemy od szerokiego, to możemy do 0,9 sobie zbliżyć, a jeżeli pojedziemy ze standardowym, to jest zoom 6-krotny i powiem wam, że nawet dobrze to wygląda. 4 piksele z jednego, nawet na zoomie, daje to sobie radę. Co dalej? Zdjęcia to już widzieliście, portret, no to standardowo profesjonalny. Wszystko można poustawiać. Jest zdjęcia nocne, jest kolor spotowy, czyli wycinamy, zostawiamy jeden kolor, pozbawiamy jego całą resztę. Jest taka opcja, spoko, to mi się zawsze podobało w modkach. I reszta, film poklatkowy. W 50 megapikselach możemy zrobić podwójny zapis z wideo. No spoko, jest tu trochę możliwości, jeżeli chodzi o te aparaty. Jeżeli chodzi o możliwość nagrywania, mamy 4K, 30 klatek maksymalnie. No nie jest to jakoś dużo, mogłoby być trochę tego więcej moim zdaniem, no ale cóż, tak to tutaj wygląda. Na froncie mamy też aparat, jest to 32 megapiksele, światło 2.4 i też technologia Quad Pixel, tylko że tutaj jak w poprzednim było 2 mikrometry, a tu jest 1,4 mikrometra, jeżeli chodzi o wielkość piksela. No więc tamte są większe piksele, czasami lepsza rzecz. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ten smartfon? Na pewno plusem jest to, że jest wodoodporność IP68, jak najbardziej na plus, więc spoko. To jest chyba dobre rozwiązanie moim zdaniem, że już Motorola jest wodoodporna. Na pokładzie Bluetooth 5.2, jest NFC, Wi-Fi do standardu AX, czyli wsparcie dla Wi-Fi 6. Wszystkie GPS-y, AGPS-y i tym podobne glonasy jak najbardziej macie na pokładzie. Jak już powiedziałem, z racji tego, że jedną SIM-kę wkładacie, druga jest w formie eSIM-a, czyli też można sobie go dorzucić. Na pokładzie jest jeszcze case plastikowy, szkoda, bo to jest turbopalcownia, więc żeby on wyglądał ładnie, to naprawdę trzeba się postarać. Ale chroni rogi, no trochę nam chroni aparaty, bardzo mało, no i w sumie tyle. Ale lepiej jak jest, jak go nie ma, więc nie narzekajmy, jest na pokładzie. No i cóż, jedna rzecz, która też w końcu naprawdę, Motorola, dzięki wam za to, bo jak robicie tak, macie wyczyść wszystko. Tak to zawsze trzeba było coś pootwierać. Mieliśmy na otwierane, coś tam. No i wchodziliście tutaj, trzeba było tu i dać do wyczyść wszystko. A taka mała rzecz, a cieszy. Naprawdę. Łapa w górę. Już z racji tego w końcu to mi się podoba. Mam nadzieję, że wreszcie modeli Motorola też to będzie. Tyle. Tak wyglądają pierwsze wrażenia odnośnie Edge'a 40. Ja biorę się za testy, niedługo więcej filmów o nim. No i cóż, tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło.
Hej!